Zrobimy dzisiaj pierniczki zupełnie inne, krojone, bez jajek, bez masła. No zupełnie inne. Polecam Wam, są naprawdę pyszne. Składniki wypisałam Wam również w opisie pod filmem. Do rondelka wrzucam sobie 250 g miodu. Dodaję również cukier trzcinowy 50 g i będę podgrzewać. Podgrzewam na małym ogniu, aż rozpuści mi się cukier. Jak mi się rozpuści, to wyłączam. Do miski wsypałam 250 g mąki pszennej tortowej. Dodaję sobie do niej jeszcze łyżeczkę sody, łyżeczkę przyprawy do piernika i łyżeczka cynamonu. Zamieszam trzepaczką. I na razie odstawię. Do suchych składników dodaję miód, jeszcze lekko ciepły z cukrem. Dodaję 250 g rozdrobnionych migdałów. Ja zmieliłam je sama, bo nie chciałam, żeby były za drobne kawałki, ale możecie kupić też mielone. Dosypuję do miski. Dodaję również skórkę z pomarańczy kandyzowaną, około 50 g. I 1 łyżkę rumu. Możecie pominąć lub zamienić na aromat pomarańczowy. Mieszamy wszystko dokładnie, możecie łyżką. Ja najpierw sobie mieszam drewnianą łyżką, później pomagam sobie dłonią. Ciasto jest twarde i ciężko się miesza i to jest najtrudniejsza część właśnie tego przepisu, bo nie ma tu ani tłuszczu, ani jajek. Nie pomyliłam się, nie zapomniałam, taki jest przepis. Jak już trochę zamieszaliśmy łyżką, to pomagam sobie dłonią. Dobrze wymieszane ciasto przekładamy na blaszkę od piekarnika wyłożoną papierem do pieczenia i będziemy zgniatać ją na taki płaski placek. Cieniutki. Ciasto się dosyć mocno lepi, ja sobie pomagałam moczeniem odrobinę dłoni. I jak mamy już wyrównane brzegi, gładkie, pieczemy około 20 minut w temperaturze 180 stopni góra-dół, aż się ładnie zarumienią. I gotowe. Możemy wyjąć. Ciepły piernik zdejmuję z blachy razem z papierem i robię do niego lukier. Piernik zaraz po upieczeniu jest miękki, więc dobrze jest go teraz polukrować i od razu pokroić na kwadraty, bo jak będziemy czekać, będzie odrobinę robił się twardszy i będzie go ciężej pokroić. Robimy lukier z cukru pudru. U mnie w tym wypadku jest to cukier puder i cukier waniliowy, który zmieliłam sobie w blenderze na puder. Możecie użyć samego pudru, to już jak wolicie. Waniliowy dodaje fajnego posmaku. Mam tutaj 60 g cukru waniliowego rozdrobnionego i 40 g zwykłego cukru pudru. Ale jak mówiłam, możecie użyć samego cukru pudru. Dodaję sok z połowy pomarańczy i mieszam, aż będzie konsystencja wystarczająco lejąca, żeby poleć nasz cały piernik.
gotowym smarujemy po wierzchu całą powierzchnię ciasta. I od razu kroimy go na kwadraty, mniejsze lub większe. Każdy kwadracik to będzie nasze jedno ciasteczko. Takie gotowe pierniczki możecie jeść od razu, ale możecie też schować do puszki na ciastka i przechowywać nawet 2-3 tygodnie. Dobrze jest wrzucić też skórkę chleba do środka, do puszki. Wtedy będą cały czas mięciutkie. One są takie specyficzne, lekko ciągnące, całkiem inne. Bardzo je lubię. Idealne do kawy. Polecam. Jeśli podobał się Wam mój przepis, to próbujcie zrobić takie pierniczki w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowały. Zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie mój przepis dalej. Do usłyszenia!